Ostatnio w mediach pojawiło się wiele różnych wypowiedzi na temat możliwości rozwoju, prognoz dla rynku nieruchomości, dla rynku mieszkań w Polsce. O tych nieruchomościach powiem tutaj szczególnie, bo one cieszą się największym zainteresowaniem. I tak szczerze mówiąc, to przedstawię Wam 4, a może nawet 5 scenariuszy możliwego rozwoju, a Wy ocenicie, na ile one są prawdopodobne i też według którego scenariusza warto działać samemu. To może będzie taka podpowiedź dla Was. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj mój kanał, pisz nam, o czym chcesz usłyszeć audycję, a na kanale znajdziesz audycję o trendach, o tym, co się dzieje w nieruchomościach, o nowych przepisach prawa. I już przechodzę do audycji, do tych scenariuszy. Powiem tylko jedną małą uwagę. Jeżeli mówimy o czymś, że coś się wydarzy, jeżeli zdarzy się rzecz A, a potem zdarzy się rzecz B, a potem zdarzy się rzecz C i te wszystkie 3 rzeczy mogą wystąpić jednocześnie, to prawdopodobieństwo takiego scenariusza z pewnością się zmniejsza. Załóżmy scenariusz pierwszy, taki najprostszy. Nic się nie dzieje na świecie szczególnego. To znaczy jest obecny status quo. Wojna na Ukrainie toczy się z taką intensywnością jak dzisiaj. Państwa wszystkie w stosunku do tej Ukrainy i do wszelkich innych konfliktów zachowują się tak jak dzisiaj, czyli nie wybuchają jakieś nowe istotne konflikty. Nie ma też jakichś pandemii, innych katastrof. Nie ma też jakichś innych szczególnych wydarzeń, wynalazków, które zmieniłyby gospodarkę światową. Wszystko jest tak jak jest i toczy się swoim torem, czyli zgodnie z cyklem gospodarczym, po jakimś załamaniu potrzebujemy jakieś schłodzenie, stagnację, stabilizację, żeby się odbić. W takim scenariuszu nasz rynek nieruchomości zarówno w 2023, jak i pewnie w 2024, nawet z dużym prawdopodobieństwem, będzie gdzieś tam sobie szukał tego dna po to, żeby w 2025 zaczynać może jakieś małe ożywienie i to będzie sobie szło tak powoli w górę. Tak wygląda taki scenariusz bazowy. I teraz nałóżmy na niego scenariusze inne, które mogą spowodować zmianę tego, co się dzieje. W tym scenariuszu bazowym oczywiście też i ceny, i obroty, i skala budownictwa szuka swojej właściwej stabilizacji po to, żeby później się odbić. Co może zmienić ten rynek? Na przykład działania ustawodawcy czy też rządu. Jednym z tych działań jest oczywiście na przykład tani kredyt, czyli wylanie pieniędzy na rynek, danie popytowi dodatkowych pieniędzy, ożywienie popytu. I rezultat takich działań zależy od skali tych działań. Dzisiaj mamy tylko do czynienia z zapowiedziami rządowymi i tak naprawdę nie wiemy, czy w ogóle ten program wejdzie, kiedy wejdzie i w jakiej skali. Z tych zapowiedzi, które do tej pory były, możemy wywnioskować, że program wejdzie w życie dopiero pod koniec 2023, który jest zresztą rokiem wyborczym, więc to jest też zastanowienie, czy ten program w ogóle się pojawi. Jeżeli by się pojawił, jeżeli skala tych udzielanych kredytów byłaby duża, no to na rynku, na którym się nic nie dzieje w budowie, spowodowałoby po prostu zwyżkę cen mieszkań. Możemy jednak też wyobrazić sobie inne działania ustawodawców lub rządu, ale też i zatwierdzone później przez Sejm, czyli zmiana prawa, danie ulg dla ludzi, którzy chcą budować mieszkania, czy to na wynajem, czy na sprzedaż. No, pobudzenie i wsparcie mocne dla podaży. Powiem tak, szczerze mówiąc, po pierwsze, to trochę wątpię w taką nagłą zmianę podejścia, bo to powiem od razu też, nie dotyczy tylko obecnych władz, ale wszystkich naszych rządów po transformacji, które raczej nie miały skłonności do wspierania działań propodażowych, dodawania ulg. No, z małymi wyjątkami były kiedyś takie ulgi, ale już ich nie ma.
Takie działanie byłoby o tyle ciekawe, że mogłoby doprowadzić w jakiejś przyszłości do zwiększenia dostępności mieszkań. Nie chcę powiedzieć, że do spadku ich cen, tylko do zwiększenia dostępności, no bo mamy też inflację, która nam w sposób naturalny pcha ceny, przynajmniej te nominalne, w górę. Ale dostępność może rosnąć na przykład przez to, że za naszą pensję możemy kupić więcej metrów kwadratowych. To zwiększa dostępność mieszkań i takie powszechne budowanie na pewno obudziłoby konkurencję, ale skutek takich działań jest po jakimś czasie. Odpowiedź budownictwa, prace projektowe, wybudowanie mieszkań to jest kilka lat. Na to trzeba czekać kilka lat, więc efekty takich działań zobaczylibyśmy dopiero w jakiejś trochę dalszej przyszłości. Kolejny scenariusz to już tym razem zajmiemy się sytuacją też światową i tym, co najbardziej chyba w tej chwili nas zaprząta, czyli wojną na Ukrainie. Oczywiście ja nie jestem wojskowym, ale zresztą pewnie też wojskowi nie do końca wiedzą, kiedy ta wojna może się zakończyć, ale rozważmy sobie to dobrze. Wojna się kończy i w jakiejś nieokreślonej przyszłości, ale w miarę bliskiej. I teraz są dwa jakby takie podstawowe rezultaty. Kto tę wojnę wygrał, albo nawet jeżeli ta wojna się nie rozstrzygnie, to co się po tej wojnie dzieje? Czy Ukraina dostaje pomoc, czy nie? Załóżmy, że wojna została w jakiś sposób rozstrzygnięta, zakończona i wielka pomoc idzie na Ukrainę, na odbudowę, tak jak na przykład ostatnio sugerował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Jakie są skutki takiego scenariusza? Wtedy, jeżeli do tego kraju wpłyną duże środki na odbudowę, to wróci tam wielu Ukraińców, którzy obecnie mieszkają w Polsce, dlatego że kraj taki właśnie intensywnie odbudowany nagle rodzi w ogóle okazje gospodarcze i rodzi możliwość szybkich karier. Tak może być. I z tej samej przyczyny do takiego kraju będą ciągnęły firmy z innych krajów, żeby tam się wzbogacać, tam prowadzić roboty, w tym polskie firmy i tym polskie firmy budowlane. Scenariusz, w którym Ukraińcy wracają do siebie, oznacza oczywiście zwolnienie dużej ilości mieszkań, szczególnie tych mieszkań wynajmowanych. Duża mieszkań wolnych od wynajmu oznacza to, że czynsze ulegają obniżeniu. Jeżeli w tym czasie na przykład ceny i popyt na kupno mieszkań jest podobny, niezmienny za bardzo, no to zmienia się opłacalność prowadzenia akcji wynajmu, co wszystko sprawia, że ceny mieszkań sprzedażowe mogą się stabilizować, a mieszkania, ten najem będzie po prostu tańszy. Ale też zwróćmy uwagę, że powiedziałem, że polskie firmy budowlane mogą wyjechać tam na wschód, a wtedy okaże się, że w Polsce nie ma ekip do budowania mieszkań na miejscu. Co prawda, od razu powiem, że ogólne zapotrzebowanie na mieszkania po wyjeździe dużej ilości Ukraińców z Polski nagle gwałtownie spadnie. Odwrotnie do tego, co było w lutym-marcu 2022, czyli nagły, gwałtowny wzrost zapotrzebowania na miejsca do mieszkania. W innym scenariuszu może się zdarzyć, że wojna na Ukrainie się zakończy, ale pomoc tam nie pójdzie, nie będzie dużego wsparcia dla Ukrainy i wtedy mamy scenariusz odwrotny. Dodatkowa migracja do Polski może się wydarzyć. Większy napór na mieszkania, poszukiwanie mieszkań, rosnące czynsze, odpowiedź budownictwa też po jakimś czasie i to wszystko powodowałoby krótkoterminowy wzrost cen nieruchomości w stosunku do tego scenariusza, na przykład pierwszego, kiedy się nic nie dzieje i po prostu mamy taką stabilizację i spokój na rynku. Scenariuszem kolejnym, którego nie chcę rozważać, to jest pojawienie się jakiejś kolejnej epidemii, kolejnego
konfliktu, innych nieszczęść gospodarczych, albo też w ogóle bardzo właśnie szczęśliwych wydarzeń gospodarczych czy naukowych. Dlaczego nie chcę takiego scenariusza rozważać? Bo to byłoby już maksymalne gdybanie. Nam, żeby spowodować nasz ból głowy, wystarczą już te scenariusze, o których przed chwilą powiedziałem. Jakie jest prawdopodobieństwo i na co grać, to każdy z Was powinien rozważyć samodzielnie. Ja uchylę się od odpowiedzi, czy bardziej prawdopodobny jest sukces Ukrainy, czy porażka Ukrainy, czy też po prostu nic się nie wydarzy, bo ja po prostu tego nie wiem. No, na krótką metę, znając posłów, to mam duże obawy, że scenariusz, w którym poprawione zostanie ustawodawstwo na takie proinwestycyjne, jest mało prawdopodobny i chciałbym bardzo się mylić, bo uważam, że to byłby najlepszy scenariusz, gdyby jednak zmieniono ustawodawstwo, wsparto działania propodażowe na rynku nieruchomości, to by nasz rynek rozwinęło. Ale jak powiedziałem, jestem trochę też licząc na to, jestem jednak trochę pesymistą. Czy będą te wsparcia dodatkowe, kredyty i tak dalej? To też jest takie, powiedziałbym, nie do końca pewne, bo na razie mamy do czynienia z zapowiedzią, ale pamiętajmy o tym, że jest to rok wyborczy. Rok, w którym każdy się licytuje na swoje zapowiedzi, na to, co chce dać wyborcom, ale z drugiej strony jest też taka rzeczywistość budżetowa i pytanie, czy nasz kraj będzie stać na kolejny taki program, a być może gdzieś tam znajdą się mądrzy ludzie, którzy doradzą, że jednak sypanie tych pieniędzy w popyt nie jest najmądrzejsze. Co zatem robić? Ja powiem szczerze tak, gdybym chciał kupować mieszkanie, budować dom, kierować się własnymi potrzebami życiowymi, to nie czekałbym na to, że kupię coś na dołku, dokładnie na dołku, sprzedam na górce i po prostu nie uzależniał swojego życia od fazy rynkowej. To nie ma sensu. Cykl na rynku nieruchomości jest wieloletni i trudno jest komuś czekać z decyzją na przykład na kupienie większego mieszkania, bo dziecko się urodziło przez najbliższe 7 lat, bo będzie tam troszeczkę być może lepsza cena, ale wcale tak być nie musi. To takie postępowanie wydaje mi się irracjonalne. Jeżeli chodzi o budowę domów, to uważam, że jest to zdecydowanie dobry okres, żeby zacząć rozważać myślenie o budowaniu domu, a może nawet zacząć budowę. Oczywiście, jeżeli się na tym znasz. Dlaczego? Dlatego, że teraz jest takie okno, które powoduje, że budowlańcom może być trudno ze zleceniami, zbyt materiałów budowlanych też jest ograniczony, bo faktycznie w ogóle budownictwo w Polsce siadło, więc będąc inwestorem można z tego skorzystać. Jeżeli rynek ruszy, to już będzie za późno, żeby z tego skorzystać. Tak to normalnie wygląda. Ale to jest oczywiście tylko moje zdanie, bo przecież jeżeli postawisz na jakiś inny scenariusz z tych, o których opowiedziałem, to może się okazać, że w ogóle należało robić co innego i być może wyjechać jak najdalej, ale ja jestem optymistą i zawsze uważam, że Polska ma przed sobą jednak dobrą przyszłość i że warto w tym kraju mieć mieszkanie, żyć i inwestować. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, problemy, w którą stronę on idzie, w co inwestować, co robić, to subskrybuj nasz kanał. Tutaj dowiesz się właśnie o tych trendach, o też nowych przepisach prawnych, podatkach, o tym, co Ciebie czeka. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz audycję. Jeżeli chcesz więcej wiedzy, skorzystaj ze szkoleń na cement24.pl albo wspieraj nasz kanał, bo dzięki wsparciu dostaniesz dostęp do większej ilości audycji. Trzymajcie się i dobrego dnia.